7000 opinii i średnia 4,5 na 5 gwiazdek na Google. Hotel Warszawianka nad Zalewem Zegrzyńskim to miejsce, którego nikomu chyba nie trzeba przedstawiać. Dziś sprawdzimy, czy ten obiekt wciąż trzyma formę i co sprawia, że od lat jest numerem 1. Zapraszam na odcinek. Jestem pod hotelem Warszawianka, także idę się zameldować i za chwilę do Was wracam. Wow, super! Wybrałam dla nas najtańszą opcję dwuosobową, a cenę zdradzę Wam na końcu filmu. Pokój przywitał nas dużą przestrzenią i ładnym widokiem na korony drzew. Mamy tu 2 łóżka, które możemy ze sobą połączyć. Na wyposażeniu jest też kącik z fotelem i stolikiem, na którym znajduje się informacja o dostępnym dystrybutorze wody. Telewizor, choć niewielki, oferuje kanały dziecięce, co w zupełności zaspokaja nasze potrzeby. Podoba Ci się? Tak, woła mi takie. Z podstawowych udogodnień na wyposażeniu mamy lodówkę, co prawda pustą, bez minibaru, ale jest to coraz powszechniejszy standard w hotelach. Oprócz tego oczywiście czajnik oraz zestaw do prasowania, żelazko i deska, za co dają duży plus. W pokoju czekają na nas kapcie basenowe, natomiast po szlafroki należy udać się osobiście do strefy spa, co jest nieco kłopotliwe. Dla podróżujących z maluchami hotel ma na wyposażeniu łóżeczko niemowlęce, tak zwaną dostawkę, w cenie 50 zł za dobę. Co tam mamy? No to pokaż. Tu kabel, tu wakania. No, a tutaj co jest? Kopalnia. Wanna, fajnie. Wanna. Później się wykąpiemy, tak? Dobra, i co tu mamy? WC i prysznic. Jeszcze mamy suszarkę. Tu mamy lesik. Tu mamy prutazosku. Tak, do mycia rączek, tak? Tak. Czy pani ma przynieść rzeczy dla ciebie? Ty będziesz mógł sam znowu korzystać tutaj ze wszystkiego, tak? No dobra. Hotel dostarczył nam podnóżek, nakładkę na sedes, wanienkę oraz podgrzewacz do mleka. Spokojnie, sterylnie, ofoliowane z datą, chyba kiedy to było oczyszczone. Z mojej checklisty zabrakło kocyka, maty antypoślizgowej oraz zabezpieczeń do kontaktu. Także rodzicom raczkujących maluchów zdecydowanie rekomenduję zabranie własnych ześlepek dla pełnego spokoju wypoczynku. Idziemy teraz do tutejszej restauracji Max. Nie ma wizytówki na Google, także zaraz się przekonamy, co tam dostaniemy, jaka będzie karta, czy coś smacznego zjemy. Część z Was pewnie się orientuje, że na terenie hotelu są jeszcze inne restauracje, na przykład restauracja Chata, ale ona jest otwarta tylko w weekendy. Oprócz tego jest jeszcze jedna restauracja, nazywa się Yacht Club. Na stronie widzimy, że ona otwiera się dopiero w kwietniu. Ten kanał to strefa wolna od sponsorowanych zachwytów. Nie ma tu układów ani darmowych wycieczek. Każdy pobyt opłacam samodzielnie, dzięki temu moja recenzja jest bez filtrów i bez ściemy. Jeżeli szukasz rzetelnych testów, a nie folderów reklamowych, zasubskrybuj mój kanał, a wspólnie odkryjemy najlepsze hotele dla rodzin z dziećmi. Przyszliśmy do restauracji. Zajęliśmy stolik na samym końcu, dzięki czemu mogę zrobić dla Was podgląd na wnętrze. Wystrój jest dość elegancki, ale utrzymany w takim biznesowym, spokojnym klimacie. W tle leci cichutko muzyka i panuje tu raczej taka surowa cisza. Niestety nie mamy tutaj kącika zabaw, więc dziecko nie ma zbyt wiele do roboty. W kwestii jedzenia dzieci dostają dedykowane drukowane menu, które z tyłu ma kolorowankę. Wielki plus za to. Wybór dla maluchów jest naprawdę spory. Od rosołu i pomidorowej, przez paluszki rybne lub drobiowe, aż po wrapy, spaghetti i naleśniki. Na deser mamy lody lub bezę. Z kolei my dorośli korzystamy z menu w formie kodu QR. Złożyliśmy już zamówienie i czekamy. Do picia zamówiliśmy świeżo wyciskany sok z pomarańczy i grejpfruta. Dla porównania, tak jak w poprzednich miejscach, dodam Wam jeszcze tutaj cenę za cappuccino. Nikoś wybrał klasykę, czyli paluszki z kurczaka z frytkami i surówką kolesław. Ja z kolei skusiłam się na polędwiczkę wieprzową z wędzoną solą, pióre z wędzonej marchwi, ziemniakami confit z sosem borowikowym. Nikoś zjadł wszystko z apetytem. Jeżeli chodzi o moje danie, to polędwiczka nie zrobiła na mnie spektakularnego wrażenia. Szczerze mówiąc, najbardziej smakowało mi pióre, ale porcja była duża, także jesteśmy najedzeni i gotowi na atrakcję. Przemierzamy teraz długie korytarze hotelu w poszukiwaniu bawialni. Jestem ciekawa, co przygotowali tutaj dla najmłodszych. Mały update. Musieliśmy wrócić na recepcję, żeby kupić opaskę, która umożliwia nam wejście do strefy zabaw. Zapłaciliśmy 30 zł za właśnie tą strefę. Mam zamiar wyposażyć się właśnie w kawę.
Dobra. Udało się. Robi się kawka, a ty chcesz paluszki, tak? Nie, mus nie, paluszki. Paluszki bierzemy? Tak. Może tata? Mijamy wrotkownię i z zakupioną już opaską docieramy pod wejście bawialni. Możemy z niej korzystać w godzinach od 9 do 20. Brama otwiera się, a my przemierzamy liczne schody, ale to, co widzę w środku, to wow. To, co zobaczyłam na miejscu, przeszło moje oczekiwania. Ogromny małpigaj, zjeżdżalnie, w tym jedna lądująca prosto w kulki, ścianka wspinaczkowa, wielkie klocki i co rzadko spotykane w takich miejscach? Trampoliny. Na maluszku przygotowano osobną, bezpieczną strefę z mini basenem z kulkami i zabawkową kuchnią. Całość prezentuje się niezwykle nowocześnie, ale to, co skradło moje serce, to bezpieczeństwo. Zobaczcie sami, kaloryfery za siatką, zabezpieczone kontakty, tutaj rodzic naprawdę może odetchnąć. Z minusów to odległość toalety, aby z niej skorzystać musimy wrócić się schodami na piętro wyżej, co jest trochę mało komfortowe. O, Nikoś pięknie poukładał samochody. Ty tak sprzątasz ładnie? Ale pięknie. I ty tak tutaj sprzątasz? Układasz tak po kolei te samochodziki, motory, tak? Mówisz? Tak mówię. Pięknie. Co? No dobrze, to układaj, układaj. To zdecydowanie jest jedna z najlepszych hotelowych bawialni, jakie poznaliśmy. Korzystając z tego, że jeszcze jest widno, idziemy rozejrzeć się po okolicy. Mimo pokaźnej warstwy śniegu udało nam się dotrzeć na plac zabaw. Na miejscu czekają huśtawki, zjeżdżalnia oraz, co szczególnie ucieszy rodziców, ławeczki, na których możemy na chwilę przysiąść. Ruszamy dalej. Urokliwymi, zielonymi alejkami mijamy restaurację Yacht Club, która otwiera się wiosną i podziwiamy piękny zachód słońca. Byłam po tych zaśnieżonych schodach zejść. To był niezły hardcore, ale daliśmy radę. Obiekt oferuje dostęp do prywatnej plaży i pomostu nad Zalewem Zegrzyńskim. Jednak nie dotarliśmy tam ze względu na zamkniętą bramę. Prawdopodobnie z uwagi na zimowe warunki. Jest bardzo zimno, dlatego też wracamy już do hotelu. Po drodze mijamy otwartą w weekendy restaurację Chata i przynależący do niej ogródek. Jak już jesteśmy na dworze, to warto dodać, że na miejscu dostępny jest też bezpłatny parking zewnętrzny. Chciałam Wam jeszcze pokazać fajne opcje. Jest tutaj wewnętrzna palarnia. Super rozwiązanie, przede wszystkim dla osób palących, ale uważam też, że dla pozostałych osób z hotelu to fajna sprawa, ponieważ nie mamy palaczy stojących przed wejściem, to elegancko sobie tutaj siedzą na palarni. Tak właśnie wygląda z zewnątrz. Naprawdę rzadko spotykane, że w hotelu jest palarnia, a co dopiero taka. A tutaj właśnie mamy główne wejście i recepcję. Zaraz przy recepcji mijamy otwarty bar. Muszę przyznać, że wygląda świetnie i ma naprawdę przyjemny klimat. My jednak ruszamy dalej w poszukiwaniu kolejnych atrakcji i tym sposobem trafiamy do klubu 77. To miejsce robi wrażenie. Na miejscu czeka kolejny bar, sporo wygodnych miejsc do siedzenia i kręgielnia. Do tego dochodzi bardzo rozbudowana strefa rozrywki, bilard, piłkarzyki, rzutki i automaty z grami. Naprawdę, na nudę nie można tu narzekać. Dziękuję. Bez zbędnego przedłużania wracamy do pokoju i wskakujemy w szlafrok. Co prawda tylko ja, bo niestety nie ma wersji dziecięcej. Zebrani kierujemy się prosto na basen. Po drodze zaglądamy jeszcze na siłownię oraz do sali fitness. Sprzętu jest tutaj naprawdę sporo, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, niezależnie od stopnia zaawansowania. W strefie fitness czeka też stół do ping-ponga, piłki gimnastyczne oraz oddzielna salka do gry w squasha. Dobra, dotarliśmy na basen. Aquapark w tym hotelu to miejsce, które zachwyci nie tylko dzieci, ale i dorosłych. Obiekt oferuje 2 ogromne baseny, 2 punkty z jacuzzi, dużą tunelową zjeżdżalnię, ale co dla nas najważniejsze? Świetnie przygotowany brodzik i zjeżdżalnia dla maluchów. Plus za obecność ratownika daje to duże poczucie komfortu.
Nikoś bawił się fantastycznie, szalejąc na zjeżdżalni. Wymoczeni i wybawieni zbieramy się z basenu prosto do pokoju, gdzie dotrze do nas za chwilę kolacja zamówiona na room service. My się już płakają. Witajcie ponownie. Wróciliśmy właśnie z basenu i będąc na basenie głodnieliśmy mocno i zamówiliśmy sobie room service. Za room service tutaj nie płacimy nic, jeżeli mamy zamówienie powyżej 50 zł. A byliśmy już w restauracji, także wiemy, że spokojnie 50 zł, żeby tutaj zrobić rachunek, to wystarczy czasem zamówić jedno danie. Zamówiłam na 21:30 i właśnie wybiła ta godzina, więc lada moment powinniśmy otrzymać nasze zamówienie. Bo dla ciebie jest pizza. Tutaj pani już nam rozstawiła. Zacznę od rzeczy, które od razu widać. Mamy krewetki, 5 sztuk, chyba 5. Do tego mamy grzankę, Nikoś już wcina grzankę. Stara. Tu mamy sos cząstkowy i pizzę margarita. Ja już jestem po pierwszym kawałku pizzy i powiem wam, jest bardzo smaczna. Nikoś, a tobie smakuje pizza? Dobra pizza? No dobra, wcina. Powiem wam szczerze, że nie spodziewałam się, że będzie takie smaczne. W sumie nawet taka spora ta pizza jak na małą. Ale zamówiłam sobie krewetki, także teraz wiemy jak one. Powiem wam, trochę ostrawe, ale smaczne. I na pewno dużo smaczniejsze niż jak byłam w pierwszym obiekcie. Tam też jadą krewetki. Też było 5, jeżeli dobrze pamiętam, a kosztowały chyba 70 zł. Tutaj jest ta cena dużo niższa i są o wiele smaczniejsze. Jakoś się przytulę, tak? Fajnie dzisiaj było? Było fajnie. Było fajnie? Fajnie. Skończysz jeść pizzę i idziemy Bo spać. tu jest basen. No. Meldujemy się już na śniadaniu. Wybór produktów jest tutaj tak ogromny, że naprawdę trudno zdecydować się na jedną rzecz. Działa tu również stanowisko live cooking, ale królują gofry i pankejki. Choć nigdzie nie widziałam oficjalnej informacji, to w recepcji dowiedziałam się, że na życzenie kucharz przygotuje także wybrane dania z jaj. Śniadania w bufecie są niezwykle bogate, urozmaicone i dopracowane w każdym detalu. Zaskoczyły mnie nietypowe, jak na tę porę dnia, propozycje, takie jak smalec, barszcz biały, a nawet guacamole. To bardzo fajna odskocznia od standardowych bufetów hotelowych. To zdecydowanie jedno z tych śniadań, dla których chętnie bym tutaj wróciła. Cześć, my jesteśmy już po śniadaniu. Śniadanko nam bardzo smakowało. To ciekawe, oprócz tego pokoiku zabaw Kidos, w którym byliśmy, to jest jeszcze odrębny w innym miejscu pokój, który nazywa się Kidos. Jest on troszeczkę dla większych dzieci, 4-12 lat i powiem wam, pierwszy raz z czymś takim się spotykam, ponieważ jest to miejsce, gdzie rodzic może zostawić dziecko w tej sali zabaw, ale co najciekawsze, nie może tam wejść, nie może w ogóle tam zajrzeć. Tak naprawdę rola rodzica zaczyna się i kończy w momencie przyprowadzenia dziecka. Wtedy dziecko takim rodzicem jest fotografowane. Tam pewnie wypełnia się też jakieś tam dane swoje dziecka i tak dalej. I to dziecko jest zostawiane na tej bawialni. Także żaden dorosły nie może tam wejść, nie może zobaczyć, nawet nie może, z tego co mi pani opowiadała, odebrać swojego dziecka. To wygląda tak, że się odbiera dziecko, przychodzi się tam pod tą ich recepcję bawialnianą i te panie wtedy szukają tego dziecka. Z jednej strony powiem wam, no mega ciekawe, mega w ogóle inne standardy niż gdziekolwiek. Co prawda to dotyczy tylko właśnie tej jednej salki, bo na tej drugiej, na której byliśmy, no to tak jak widzieliście i ja byłam i był Nikoś i generalnie no, tam mogą przybywać rodzice z dziećmi. Natomiast na tej właśnie Kidos sali to nie możemy w żadnym wypadku ani tam wchodzić, ani zaglądać, a już tym bardziej nagrywać i udostępniać. Bardzo ciekawe miejsce, w ogóle taka polityka obiektu, że coś takiego powstało. Mi się udało tam zajrzeć, także powiem wam normalnie sztos, naprawdę.
Dawno nie widziałam lepszej sali zabaw, a już na pewno nie w hotelu. Różne strefy po prostu dla dziecka, jakaś tam strefa Barbie, jakiś samochód wyścigowy, Małpigaj też był, strefa klocków, strefa gotowania. Całość robi taki fantastyczny efekt wizualny. Musicie uwierzyć mi na słowo, jest tam fantastycznie i naprawdę wygląda to mega bezpiecznie. Świetnie, że coś takiego powstało. Myślę, że to jest super rozwiązanie, kiedy chcielibyśmy faktycznie odpocząć, pójść do spa, czy po prostu zregenerować się w spokoju przy kawie. To myślę, że jest to fantastyczne miejsce. Też tutaj panie mi zdradziły, że nawet one nie mogą po prostu tego miejsca promować, nie mogą nagrywać materiałów, żeby przestrzec dzieci przed jakimś ewentualnym niebezpieczeństwem. No takie rzeczy, co myślę, że takiemu zwykłemu człowiekowi jednak nie przychodzą do głowy. A tutaj to wszystko jest pomyślane, jest taki najwyższy standard bezpieczeństwa w tym miejscu. Ciekawa w ogóle jestem, czy są jeszcze inne obiekty w Polsce, które mają coś takiego, po prostu odjechaną strefę dla dzieci, które nie pokazują ze względów bezpieczeństwa. Jeżeli wiecie coś o tym, dajcie znać w komentarzu, bo jestem bardzo ciekawa i chętnie bym odwiedziła jeszcze inne takie miejsce, jeżeli w ogóle istnieje w Polsce. Na koniec powiem wam jeszcze, że wymeldowanie jest do godziny 12, natomiast pan tutaj uprzejmy z recepcji pozwolił nam bezpłatnie zostać do godziny 14, także jest to kolejne miejsce, gdzie możemy zostać odrobinę dłużej, a drugie miejsce, gdzie tak naprawdę możemy zostać aż 2 godziny. Także bardzo fajnie, z przyjemnością byśmy zostali. Natomiast wyjątkowo akurat dzisiaj musimy mega wcześnie jechać. Na pewno jesteśmy bardzo zadowoleni z tego pobytu tutaj. Jeżeli będzie okazja, no to wrócimy kolejnym razem. Jeżeli nie subskrybujecie tego kanału, to szczerze was zachęcam. Mam zamiar odwiedzić jeszcze inne miejsca w Polsce, dlatego będzie mi bardzo miło, jeżeli będziecie mnie śledzić i odkryjemy wspólnie najlepsze obiekty w Polsce dla rodziców i dzieci. Do zobaczenia!